witam was w nowym filmie na kanale Unbridled Buffalo i dziś dowiecie się, którzy K-popowi idole mogli lub mieli zadebiutować w zupełnie innej grupie niż są teraz, jak na przykład Jin z BTS w EXO lub Jisoo z Blackpink w Red Velvet. Mam nadzieję, że ten film was zainteresuje i się wam spodoba, więc od razu zachęcam do zostawienia łapek w górę oraz zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco, żeby dostawać powiadomienia o każdym filmie, który pojawia się na naszym kanale. A ostatnio pod ostatnim filmem doszło nam naprawdę mnóstwo subskrypcji, już niewiele brakuje do 67 000, więc liczę na was. Przy okazji zachęcam was też do wspierania kanału i klikając przycisk wesprzyj przy nazwie naszego kanału możecie zobaczyć, jakie korzyści płyną dla was z funkcji wspierania, a dla nas oznacza to bardzo dużo i przybliża do osiągnięcia kolejnych celów, więc dziękujemy wam za wszelkie wsparcie. Ale do rzeczy, wyobraźcie sobie swojego ulubionego K-popowego idola w zupełnie innej grupie, w totalnie innej wytwórni. I takie rzeczy w K-popie są możliwe, ponieważ w internecie można znaleźć całą ogromną listę idoli, którzy mogli lub mieli zadebiutować w zupełnie innej grupie niż ta, w której się znajdują teraz. Ja doszukałam się prawie 30 historii najróżniejszych idoli z różnych wytwórni i wiem, że tego jest dużo więcej, więc jeżeli znacie jakieś historie innych idoli niż ci, którzy znajdą się w tym filmiku, to wiecie co robić. Sekcja komentarzy jest wasza. Zacznijmy od Jisoo, jednej z członkiń Blackpink z wytwórni YG Entertainment, która opowiedziała Kyuhyonowi z Super Junior swoją historię podczas nagrań do programu Radio Star i opowiedziała, jak będąc na koncercie YG dostała propozycję od agenta SM Entertainment, jednak już wtedy była trainee i miała zostać częścią Blackpink, ale gdyby wtedy nie trenowała i przyjęłaby tę propozycję, to prawdopodobnie teraz byłaby w Red Velvet. Blackpink jest zespołem z, jak to określiłam w jednym z poprzednich filmików, z pazurem tak zwanym, a Red Velvet z kolei kojarzy mi się z czymś słodkim, dosłownie z ciastem Red Velvet i Jisoo moim zdaniem idealnie wpasowałaby się w taki słodki koncept. Oczywiście nie twierdzę, że wszystko co wydaje Red Velvet jest słodkie i ja osobiście najlepiej Jisoo wyobraziłabym sobie w piosence Psycho, która moim zdaniem troszeczkę jest zbliżona do stylu Blackpink. Skoro już mowa o Red Velvet, to na przykład Wendy brała udział w przesłuchaniach zorganizowanych przez Koreabu i przez Cube Entertainment i dostała się do finałowej 15 spośród 5000 przesłuchanych osób. Niestety nie doszła do kolejnego etapu, ale gdyby tak się stało, to prawdopodobnie zadebiutowałaby w Cube Entertainment z grupą CLC. GOT7 to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ jest mnóstwo idoli, którzy mogliby zadebiutować w GOT7, jednak przeznaczenie zadziałało troszeczkę inaczej. Zaczynając od J-Hope'a, ponieważ rok przed tym, zanim udał się do Big Hit Entertainment, to poszedł na przesłuchanie do JYP Entertainment i pokazał tam swoje umiejętności. Jednak został on odrzucony z jakiegoś powodu, ale gdyby tak się nie stało, to mógłby znaleźć się w finałowym składzie GOT7. Styl tej grupy jest bardzo charakterystyczny, więc ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić Hosoka w GOT7, a przynajmniej nie w tych nowych piosenkach, bo jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić jego solówkę, taneczną solówkę w piosence Girls, Girls, Girls. Tak, jestem w stanie to sobie wyobrazić, ale spójrzcie chociażby na Ego, spójrzcie na Daydream, Hobby Kwiat, to nie jest ten styl, który widzimy w GOT7. Na szczęście Big Hit doceniło i dostrzegło potencjał J-Hope'a, więc dostał się do finalnego składu grupy Bangtan, o której też wam opowiem wam jeszcze o BTS, ale to za chwilę. Na razie trzymajmy się GOT7. J-Hope nie jest jedyną osobą, którą odrzuciło JYP Entertainment mniej więcej w tym samym czasie, ponieważ w przesłuchaniach brał udział również Xiumin z EXO i Xiumin też nie jest osobą, którą ja byłabym w stanie zobaczyć w takim stylu, jaki ma GOT7. Dla mnie Xiumin pasuje idealnie do EXO, zarówno pod względem wyglądu, jak i pod względem swojej barwy głosu. No ale nawet jeżeli JYP się nie udało, to w tym samym roku, trochę później, SM Entertainment dostrzegło talent Xiumina i podpisało z nim kontrakt i następnie odniósł sukces z EXO. Idoli, którzy mieli zadebiutować lub mogli zadebiutować z GOT7 lub po prostu w JYP w tym samym momencie, w którym debiutowało GOT7, jest mnóstwo i kolejnym takim idolem jest na przykład Shownu z Monsta X, który jak dla mnie pasowałby idealnie do GOT7, głównie ze względów wizualnych. Dla mnie po prostu Shownu, jakby image Shownu idealnie wpasowuje się w image GOT7, ale jeszcze kolejnym idolem, który był już w JYP i trenował z GOT7 jest Huis z Pentagon, jednak koniec końców zadebiutował w Cube. Wracając do BTS, to tutaj sprawa ma się bardzo interesująco, ponieważ Jin w tym momencie mógłby być częścią EXO, a wszystko przez to, że kiedyś, któregoś pięknego dnia na ulicy w
Seulu prawdopodobnie, po prostu na ulicy w Korei Południowej, agent SM Entertainment podszedł do Jina, zwracając uwagę na jego atrakcyjny wygląd i dał mu swoją wizytówkę, zapraszając go na przesłuchanie do SM Entertainment. Jednak Jin uznał to wszystko za żart, zignorował to zaproszenie, a gdyby tak się nie stało, gdyby przyjął to zaproszenie i dostał się do SM, to prawdopodobnie byłby w tym momencie częścią EXO na podobnej pozycji co Suho. I możecie się ze mną nie zgodzić, jednak taki wokal w typie Suho jest idealną pozycją dla Jina, jak dla mnie. I ja się nie znam na wokalu, ale wydaje mi się, że obaj mają podobną skalę głosu. Poza tym Jin dla mnie idealnie wizualnie też pasowałby do EXO. Trzymając się jeszcze mojego ubędu, BTS na samym początku też miało mieć zupełnie inny skład, ponieważ Big Hit marzyło o zadebiutowaniu hip-hopowej grupy Bangtan, czyli po prostu o grupie raperów. Oprócz Namjoona, J-Hope'a i Sugi w finałowym składzie grupy Bangtan mieli zadebiutować IN, Kido i Atom z Top Dog i ten drugi jest obecnie w składzie grupy JBJ95, czyli jednej z ulubionych grup AN. Oprócz tego jeszcze w Bangtan miał być Eleven, Suwon z Boys Republic, Seungjoon z Kenaken i oczywiście nie zapominajmy o Supreme Boyu, który obecnie jest producentem BTS. Dla mnie IN, Kido, Eleven i Supreme Boy idealnie pasowaliby do takiej właśnie hip-hopowej grupy Bangtan, jednak pozostała trójka według mnie wpasowałaby się bardziej w K-popową grupę idoli jednak. Seventeen. I tu też jest ciekawie, ponieważ Seventeen, jak sama nazwa wskazuje, miało mieć 17 członków, jednak coś poszło nie tak. Samuel, który jest obecnie solistą, miał zadebiutować z Seventeen i można było go nawet zobaczyć na wielu predebiutowych filmikach razem z innymi członkami Seventeen, jednak odszedł z Pledis Entertainment w 2013 roku z powodów osobistych. Yao Mingming też miał być w oficjalnym składzie Seventeen, a nawet był w oficjalnym składzie Seventeen przez jakiś czas, jednak tak jak już powiedziałam, coś poszło nie tak i niestety 4 członków odpadło, a oprócz niego jeszcze Jang Do-yoon oraz Shin Dong-jin. Ja oczywiście kocham Seventeen całym serduszkiem w obecnym składzie, jednak widziałabym zarówno Samuela, jak i Mingminga w oficjalnym składzie, zarówno pod kątem ich wizuali, jak i pod kątem ich umiejętności czy barwy głosu i na przykład Samuela widziałabym w performance unicie, co do tego nawet nie mam wątpliwości, a jeżeli chodzi o Mingminga, to uznałabym, że byłby najlepszym wizualem, jaki w ogóle istnieje. Nie oceniajcie mnie, ale naprawdę Mingming jest po prostu idealny. Skoro już mowa o Seventeen, to krążą pogłoski o tym, jakoby S-Coups i Woozi mieli zadebiutować troszeczkę wcześniej niż zadebiutowali w Seventeen, czyli mieli zadebiutować z Newest. I Newest ma skrajnie różny koncept od Seventeen, więc nie jestem w stanie sobie do końca tego wyobrazić, co nie zmienia faktu, że ta dwójka już była w Newest przez chwilę, ale tylko w teledysku do Face. Za to na pewno sobie nie wyobrażacie G-Dragona gdzieś indziej niż w Big Bang i powiem szczerze, że ja też nie, ale był on trainee w SM Entertainment przez 5 lat i jego talent został zauważony przez samego CEO wytwórni, czyli Lee Soo-mana, który od razu podpisał z nim kontrakt. Jednak GD nie za bardzo podobało się w SM, rzadko przychodził na treningi, odkrył, że woli hip-hopowy styl, więc przeniósł się do YG Entertainment, gdzie zadebiutował z Big Bang. A gdyby tak się nie stało, gdyby został w SM, to prawdopodobnie zadebiutowałby z TVXQ. I mówcie sobie co chcecie, ale G-Dragon, który od zawsze był pełny swaggu w TVXQ, to nie jest coś, co ja bym się spodziewała zobaczyć. I oczywiście mówię tak teraz, w momencie, kiedy ja znam GD z Big Bang, znam go z jego solowej kariery, wiem jaki styl muzyki go interesuje, więc dlatego właśnie przez ten styl, który on lubi, YG Entertainment wydawało mu się odpowiednią wytwórnią, ale jestem pewna, że gdyby faktycznie został w SM i zadebiutował z TVXQ, to nikt by nie zauważył, że coś jest nie tak. IU od zawsze marzyła o byciu wokalistką i wzięła udział w ponad 20 przesłuchaniach do różnych wytwórni, w tym do JYP Entertainment, jednak ta wytwórnia ją odrzuciła i gdyby tak się nie stało, to prawdopodobnie byłaby częścią Wonder Girls. Jednak osoba, która przeprowadzała przesłuchania do Wonder Girls, przyznała, że szukała konkretnych osób do tej grupy i nie uważała, żeby IU wpasowała się w wizerunek tego zespołu. Wspominałam już o Jinie, jednak w internecie mówi się też o tym, że Taemin miał być częścią EXO, a przynajmniej kiedy nadchodził moment debiutu Taemina z SHINee, to Taemin uznał, że wolałby zadebiutować z EXO ze względu na swój młody wiek, a przypomnę, że Taemin w momencie swojego debiutu miał zaledwie 14 lat. Taemin w EXO to nie jest widok, który ja jestem sobie w stanie wyobrazić, ponieważ dla mnie Taemin jest zbyt delikatny na koncept EXO. I ja wiem, że zaraz się znajdzie osoba, która mi powie, że Taemin wydał przecież Danger, które wcale nie było takie delikatne, a jego move można porównać w jakimś stopniu do The Eve, jeżeli chodzi o styl, ale nadal nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. I jeszcze pewnie pomyślicie o Super M, które też jest takim zespołem z pazurem, więc dlaczego Taemin miałby nie zadebiutować w EXO? Ale właśnie doszłam do wniosku, że nie jestem sobie w stanie wyobrazić debiutu Taemina w EXO, czyli tego Taemina z 2008 roku w 2012 debiutującego z EXO, ale jestem sobie w stanie wyobrazić Taemina w EXO teraz, w takim stylu, jaki ma teraz EXO, czyli na przykład w Obsession. Ale Taemin na przykład w Mama
nie widzę tego. Inną osobą, która mogła się znaleźć albo w EXO, albo w SHINee jest Timoteo z Hot Shot, jednak albo odszedł on z wytwórni tuż przed debiutem, albo został odrzucony, co nie zmienia faktu, że to jest dość zabawne, biorąc pod uwagę fakt, że Kai, Temin i Timoteo to najlepsi przyjaciele, więc ich marzenie o wspólnym debiucie mogło się spełnić. Chociaż ja nadal jestem zwolenniczką mojej wymarzonej, idealnej grupy moich biasów, którzy są jednocześnie swoimi przyjaciółmi, czyli Kaja, Temina, Timoteo, Songuna i Jimina, i to byłby chyba kolaps stulecia, ja bym tego nie przeżyła. Jeszcze jednym idolem, o którym mówi się, że miał zadebiutować w EXO, jest Johnny, jednak ostatecznie zadebiutował w NCT i jak jestem sobie w stanie wyobrazić Jina w EXO, tak Johnnego w EXO już nie do końca. Dla mnie pasuje tylko i wyłącznie do NCT. Chociaż jakby się tak zastanowić, to jestem sobie w stanie wyobrazić niektóre piosenki w innym wykonaniu, jak na przykład Love Shot czy Obsession w wykonaniu NCT, ewentualnie Limitless w wykonaniu EXO, bo te style są zbliżone, ale oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić, ale dajcie znać w komentarzach. Jak zauważyliście, więcej wędrówek między zespołami mają męscy idole i dla mnie to jest zależne od konceptu, dlatego wy możecie się zastanowić, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić na przykład Mino z Winner w Block B, bo i taka sytuacja miała mieć miejsce, ewentualnie Hyunsinga z Beast w Big Bang. I istnieją po prostu zespoły, których koncept bardziej pasuje do konkretnych idoli i ci idole mają bardziej świetlaną przyszłość w tych zespołach. Ale na przykład Somin z Card miała mieć zupełnie inną przyszłość, ponieważ zadebiutowała ona z grupą Purity, która niestety nie odniosła kompletnie żadnego sukcesu, więc następnie miała zadebiutować z zespołem Kara, do czego ostatecznie nie doszło, więc zadebiutowała z April, ale opuściła tę grupę i teraz jest w Card. Jak widzicie takich historii, że ktoś był częścią oficjalnego składu, ale coś się zmieniło, ewentualnie ktoś mógł zadebiutować w zupełnie innej grupie niż się znajduje teraz, jest całkiem sporo w K-popie. Ja wam przytoczyłam zaledwie praktycznie prawie 30 idoli, ale tego jest znacznie więcej, ponieważ zastanówcie się, w K-pop to są setki tysięcy osób, które wykonują tę robotę, więc jeżeli znacie więcej takich sytuacji, takich historii, to oczywiście wiecie co robić, tak jak powiedziałam na początku tego filmiku, sekcja komentarzy jest wasza. I to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście przypominam o łapkach w górę, o zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu dzwoneczka, żeby być na bieżąco, a jeżeli macie pomysły na inne filmy lub tematy do omówienia, które powinny się pojawić na naszym kanale, nawet te trudne, to oczywiście też spiszcie wszystko w komentarzach, my weźmiemy to pod uwagę, wszystko przeczytamy i powstaną nowe filmy. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!